Dzień dobry w nowym odcinku. O poranku już najprawdopodobniej w ostatnim odcinku zapraszam do oglądania. Jest godzina 5:30 rano. Chcę Wam przedstawić pana właściciela. Hello sir. Hi, good morning. Jest to pan, jest właściciel tego guest house'u. Jest emerytowanym wojskowym. I told you are The owner. you are owner, you are military Retired military Yeah. officer. Yeah. military officer nawet. Yeah. Dlaczego tu jest tak ładnie? No bo człowiek pojeździł po świecie i wie, jak to powinno wyglądać. Bardzo szybko i sprawnie przywiózł mnie tuktukarz wczorajszy w poprzednim odcinku na lotnisko. Czekał, ale wyobraźcie sobie, ja mu mówię, przywiózł mnie podobna odległość jak wczoraj. Przywiózł mnie i ja mówię, ile będzie? Tyle co wczoraj? A on mówi, nie, 100% więcej, bo ja musiałem rano wstać, bo ja musiałem 7 km przyjechać tutaj. No ale słuchajcie, mógł się nie zgodzić wczoraj, nie? Więc to jest naciąganie video on myself. No? Dobra, słuchajcie, bo już mnie powiedzieli, że nie mogę nagrywać. Now I recording. Po odprawie już bezpieczeństwa, bilety są. No będziemy czekać na samolot. Tak wygląda lotnisko w Puerto Princesie. Rozpocznijmy tutaj na lotnisku o poranku podsumowanie Filipin. Moi drodzy, Filipiny na pewno są piękne. Plaże, widoki, naprawdę oko można nacieszyć. No i druga cecha Filipin to ludzie. Ci tacy przypadkowi, tacy, wiecie, nie żerujący na turystach. Zwykli ludzie, bardzo przyjaźni, pomocni. Padał deszcz, jak jechałem na motorze, nie ma problemu, mogłem się zatrzymać gdzieś nad jakimś zadaszeniem w małym ich handelku. Jak było to, co było na drodze, to od razu pomogli zorganizować cokolwiek. Więc Filipińczycy naprawdę bardzo przyjaźni ludzie, takie ja mam wrażenie. Co do tego trajcyklisty, przyjechała morda, faktycznie czekała. Nie powiedział wczoraj, że będzie drożej o 100%, więc ja podzieliłem jego żądania i to, co mu wczoraj zapłaciłem, na pół, bo i tak to są dobre pieniądze. Nie lubię takiego naciągania. Mógł być fair, tak jak normalni Filipińczycy i powiedzieć, mordo, przyjadę po ciebie, ale będzie to kosztować tyle. Nie, oni tak nie. Przyjedzie, zrobi, a później będzie strasznie oburzony. Kurna, jestem oburzony, że ty mi nie zapłaciłeś. A co ja jestem, kuźwa, bankomat? Zwłaszcza, że miałem darmowy transfer z hotelu na lotnisko. A ja jednak chciałem być fair wobec chłopa, z którym się umówiłem, ale on nie był fair wobec mnie. No ale myślę, że jak on nie jest zadowolony, to jest jego problem. Ja uważam, że fair postąpiłem. I tyle. Nie rozwodźmy się, panie Mietku, nad takimi szczegółami. Po pierwszym locie jestem w Manili. I dlaczego mam długą bluzę ubraną? Tak zimno mają w samolotach. Na lotnisku już tak nie, ale w samolotach nie wiem, czy oni to mają na, nie wiem, 16 skręcone. Po prostu
piździ. To jest też jeden z minusów Filipin, że dla nich wydaje się, że dla nich chłód to jest luksus. I dlatego w centrach handlowych czy na przykład w samolotach skręcone na maksa. Praca Filipińczyków. Telefony i nic poza tym. Teraz się zorientowała, że ją nagrywam, to odłożyła telefon. Niesamowite. Powiem Wam, niesamowite, jeżeli chodzi o telefony, jak oni są wryci, że tak powiem, w telefony. Takim przejściem wyszedłem na Manilę. No, wokoło lotniska, umówmy się. Jest tutaj, patrzyłem na niego, bo była taka opcja, że będę w nim spał. W tym hotelu Belmont, Hotel Manila. Bardzo sprawne przejście, bo wysiadacie z windy, z lotniska i już cyk, jesteście albo w Marriocie, albo w tym Belmoncie. Mam 3 godziny na przesiadkę, więc dlatego wyszedłem z lotniska, żeby coś tutaj zobaczyć. No i od razu wpadam do jakiegoś szamania, bo śniadanie trzeba zjeść, nie? This is cheese, yeah? Egg and cheese. Egg and cheese, okay, perfect. Z gałkownicą. Egg and cheese toast. Cyk, cyk. Yeah, beautiful. Powiem Wam, ja jestem tak wypuszczony po tych moich dolegliwościach, że tak mi ślinka leci. Obym się nie zawiódł. I teraz cyk do pieca. O. I będzie pychotka. Woda za darmożkę, a za bułeczki 2 stówki zapłaciłem. A herbatkę mam, pan Mietek sobie gdzieś tam dziobnął w hotelu, gdzie mogłem sobie zabrać, to sobie zabrałem. Nareszcie jedzenie, które mi smakuje na Filipinach, ale dopiero w Manili. A może mi dlatego smakuje, że byłem wypuszczony. No. Od razu lepiej się w głowie układa, nie? Chłopaki ładują. Garbage. Garbage? Oh! Okay, thank you guys. See you. Where are you going? Nice. From Poland. From here, from Poland. Where are you going now? To Kuala Lumpur. Oh, Kuala Lumpur. Yeah. You'll ride the airplane. Yeah. Good luck, huh? Good luck Good luck. Good luck too. for your trip. Thank you, you too. Bye bye. Nice to meet you. Nice to meet you too. Bye. Siemka, przywiązali cię. Do not pet. Okej, no, tak, siedź sobie tu, siedź. Przyszedłem do kościoła, zaraz koło lotniska, koło hotelu Belmont. Ogromny kościół. Dlaczego nie warto przyjeżdżać na Filipiny? Bo są brudne, bo są niesmaczne oraz są nieprzyjazne turystom. Ja to tak oceniam. Jeżeli się ze mną nie zgadzacie, zobaczcie wszystkie odcinki, moje przygody. Zebrałem taką opinię podczas pobytu tutaj na Filipinach. Zawsze u mnie zobaczycie to, co przeżywam, bez wycięcia takich rzeczy, że no coś mi się nie udało, nie? No to nie pokażę, pokażę piękne plaże, nie? Bo byłem na super wakacjach. No otóż na wakacje to ja jeżdżę z rodziną. A takie wyjazdy to jest doświadczanie różnych miejsc, kultur, kontakt z ludźmi. Taki jest mój kanał.
bez jakiejś tam ściemy. To nie tak wygląda na moim kanale. Realne doświadczenia, moje odczucia. Zapraszam po więcej, na dłużej. Chciałem do toalety, normalna akcja. Słuchajcie, fuj, to są kurwa brudasy niesamowite. Jak już na lotnisku jest taki gnój, bleh, po prostu tyle. Filipiny. Prócz plaż, gnój, brud i nic więcej. Bleh. Wylądowane w Kuala Lumpur. Powiem wam tak, któryś raz z kolei leciałem AirAsia i najładniejsze stewardessy, najzgrabniejsze, najbardziej takie, wiecie, wypisz, wymaluj, to chyba w AirAsii. Ja nie mówię tutaj o dress codzie, o pewnych zasadach, wiecie, z włosami i tak dalej, z makijażem, nie. Ale mówię o takim, o urodzie. No kto robi rekrutację tam? Szacun. Panie, naprawdę masz pan dobry gust. Muszę wam małe wyjaśnienie zrobić, bo obiecałem w którymś materiale, że będę w Singapurze. Niestety nie będę, bo Lufthansa odwołała mi lot. Tak po prostu. A dokładnie rzecz biorąc, może nie tak po prostu. Tu bym był... Lufthansa odwołała mi lot ze względu na to, że w jedną stronę nie pojawiłem się na locie, więc anulowali od razu drugi, tak z automatu. Więc nie możesz sobie kupić biletu i zadecydować, że a może pojadę wcześniej, zwłaszcza, że mieli strajki. Tylko musisz być w jednym i w drugim samolocie, bo inaczej odwołują. No to niestety Singapur musi poczekać na kolejną okazję. Ja nie mam ciśnienia na Singapur. A w Kuala Lumpur mam kolejny lot już jutro. Po przylocie do Kuala trzeba wypisać deklarację imigracyjną. Podobnie jak na Filipinach. Tyle, że ja wam to chcę pokazać. Zobaczcie sobie, jak traktują na Filipinach turystów, a jak to tutaj się będzie odbywać. I teraz tak. My Border Pass. Od razu natkniecie się na taki potykacz, łbem nawet przywalicie, a tam jest pełno ludzi, którzy pomagają w tych kamizelkach. Pełno, no jest ich kilku. Pomagają w wypełnianiu. Zobaczcie, bierze telefon i pomaga. To nie jest tak, że jak nie umiesz, to ci pomoże. Proszę bardzo. Tourist Help Desk. Friendly są. Dla turystów są przyjaźni. I zobaczcie, tam czekają ludzie, żeby im pomogli. Tutaj tak samo, bo to w każdym kraju to się inaczej wypełnia i są problemy z tym. Ale po to są właśnie pracownicy, żeby pomogli. Malezja pod tym względem na lotnisku szacunek. Czy pan Mietek sobie z tym poradzi i jak będzie smakowało? Zaraz wam powiem.
sztućce nawet, serweczek. Żebym nie zapomniał wam nagrać, nie? Bo ja już zacząłem szamać. Fioletowy. Lepiej wygląda niż smakuje. Słuchajcie, croissant, normalna akcja. A tu? Macza prześladuje mnie. Po cholerę ja sobie to wziąłem. Zdecydowanie ten jest najlepszy. Chciałem pojechać czerwoną kolejką do hotelu. Zapłacić kartą, ale niestety mają awarię systemu. Trzeba gotówkę. No więc było trzeba poszukać bankomatu takiego, w którym nie skroją Was 22, no około 20 zł. Który bankomat tak kroi? Ja Wam pokażę, bo znacie tą markę. Euronet. W ogóle nie chciałem do niego podchodzić, bo jak zobaczyłem euro, to już wiedziałem, że kurwa będzie drogo. No ale znalazłem coś bez prowizji. Moi drodzy, cóż, seria dobiega końca. Z lotniska z Kuala Lumpur bardzo dziękuję Wam, że byliście ze mną. Jeżeli któryś odcinek Wam umknął, zachęcam, byście nadrobili z któregokolwiek kraju, czy to z Filipin, czy z Wietnamu, czy właśnie tutaj z Malezji, a może z Indonezji. Zatem do miłego zobaczenia w kolejnych przygodach. Trzymajcie się ciepło, zdrowo. Pa, pa, hej!